Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o polskich przyimkach, których używamy z narzędnikiem. Ten film to kontynuacja dłuższej serii na kanale, w której opowiadam Wam o funkcjach polskich przypadków. Przypadki, po których używamy narzędnika to nad, między, pod, przed, za i z. Zanim przejdziemy do znaczeń tych przyimków i do przykładów zdań z nimi, chciałbym zrobić krótką powtórkę końcówek narzędnika. Zaczynamy od liczby pojedynczej, od przymiotnika. W rodzaju męskim i w rodzaju nijakim w narzędniku mamy te same końcówki. Jest to główna końcówka ym i druga końcówka im. Tej drugiej końcówki używamy po literach K albo G, na przykład polskim albo drogim. I w rodzaju żeńskim sprawa jest łatwa, ponieważ mamy tylko jedną końcówkę i jest to końcówka on. A teraz rzeczownik, rodzaj męski. W rodzaju męskim mamy główną końcówkę m, drugą końcówkę im i tej końcówki tak samo używamy po literach K albo G. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną końcówkę, jest to końcówka on. Tej końcówki używamy ze słowami rodzaju męskiego, które kończą się na literę A. Na przykład mężczyzna, mężczyzną, dentysta, dentystą, artysta, artystą, kierowca, kierowcą. W rodzaju nijakim mamy te same końcówki, oprócz końcówki on. Ta końcówka nie występuje w rodzaju nijakim, czyli mamy końcówkę m albo końcówkę im. I rodzaj żeński, tutaj bardzo łatwo, ponieważ w rzeczowniku i w przymiotniku mamy tę samą końcówkę. Jest to końcówka on. Liczba mnoga również nie jest skomplikowana, ponieważ rodzaj gramatyczny nie ma znaczenia. Mamy te same końcówki dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. I w przymiotniku jest to główna końcówka imi, na przykład dużymi, albo druga końcówka imi po literach K albo G, na przykład polskimi. I w rzeczowniku mamy tylko jedną końcówkę, jest to końcówka ami, na przykład Polakami, Polkami i Kinami. Dobrze, a więc możemy przejść do przyimków. I na początku skupimy się na przyimku nad. Nad ma 3 znaczenia: above, by albo on. I popatrzmy na kilka przykładów. Lampa wisi nad stolikiem. Jakiś dron leci nad nami. Pracuję nad nowym projektem. Oni mają domek nad jeziorem. Chciałbym powiedzieć Wam jeszcze trochę więcej o ostatnim przykładzie. Jedną z funkcji przyimka nad jest mówienie o zbiornikach wodnych. Ale uwaga, narzędnika używamy w sytuacjach statycznych, na przykład jesteśmy nad rzeką albo mieszkamy nad morzem. Kiedy mamy sytuację dynamiczną i mamy jakiś zbiornik wodny, wtedy zamiast narzędnika użyjemy biernika. Na przykład jedziemy nad rzekę albo idziemy nad morze. Następny przyimek to przyimek między i między znaczy between. Tego przyimka możemy używać, kiedy mówimy o lokalizacji albo o czasie. I popatrzmy na kilka przykładów.
Stolik stoi między fotelami. USA leży między Kanadą a Meksykiem. Musimy wyjść z domu między 6 a 7. To musi pozostać między nami. Kolejny przyimek to przyimek pod, używany do lokalizacji. I pod znaczy under albo below. Na przykład pies śpi pod stołem. Schowaliśmy rowery pod dachem. Dziecko ukryło się pod łóżkiem. Spotkali się pod szkołą. Następny przyimek przed, również używany do lokalizacji, ale też do czasu. I znaczenie to in front of albo before. Spotykamy się przed kinem. Ona wraca do domu przed 5. Ktoś stoi przed drzwiami. Kolejny przyyimek za, również używany do lokalizacji, do mówienia o lokalizacji i za znaczy behind. Kot jest za kanapą. Samochód zatrzymał się za budynkiem. On idzie za tobą. Słońce jest za chmurami. I ostatni przyimek to przyimek z. I z znaczy with. Na przykład piję wodę z cytryną. Jadę na wakacje z rodziną. Muszę spotkać się z moim klientem. Idę na spacer z psami. I to był ostatni przyimek, którego używamy z narzędnikiem. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Chciałbym też, żebyście pamiętali, że niektóre z tych przyimków mają też inne znaczenia, ale wtedy łączą się z innymi przypadkami. I na moim kanale jest już dłuższa seria, gdzie omawiam wszystkie funkcje i znaczenia przyimków, więc zapraszam do obejrzenia tych filmów, jeśli jeszcze tego nie oglądaliście, albo jeśli chcecie przypomnieć sobie. I na koniec, jak zawsze, przechodzimy do krótkiego ćwiczenia. Waszym zadaniem jest uzupełnienie zdań rzeczownikami, przymiotnikami lub zaimkami osobowymi z nawiasów. Oczywiście we wszystkich zdaniach będziemy używać narzędnika. Możecie w tym momencie zastopować film, żeby pomyśleć nad odpowiedziami, a ja przechodzę do kolejnego slajdu i wyjaśniam. I zdanie numer 1. Jem kanapkę z serem i warzywami. Ser, słowo rodzaju męskiego, a więc końcówka M. Warzywo, mamy tutaj liczbę mnogą, więc tutaj nie mamy wyboru, musi być to końcówka ami, warzywami. Zdanie numer 2. Idę na kolację z żoną. Żona, słowo rodzaju żeńskiego, a więc końcówka on. Zdanie numer 3. Dzieci są za domem. Dom, słowo rodzaju męskiego, a więc końcówka m. Ktoś jedzie za nami. Tutaj my jest to zaimek w mianowniku, w narzędniku ma formę nami. Zdanie numer 5. Przed lekcjami idę na spacer. Lekcja. Tutaj mamy liczbę mnogą, a więc też nie mamy wyboru, mamy jedną końcówkę ami. Numer 6. Ceny rosną przed świętami. Taka sama sytuacja jak w zdaniu numer 5 albo w zdaniu numer 1 z warzywami. Zdanie numer 7. Siedzimy pod parasolem. Parasol, słowo rodzaju żeńskiego, a więc końcówka m. Zdanie numer 8. Oni mieszkają pod Warszawą. Warszawa, rodzaj żeński, a więc końcówka on. Zdanie numer 9. Lubię spędzać wakacje nad oceanem. Ocean, słowo rodzaju męskiego, a więc końcówka m. I zdanie numer
10 mam długą przerwę między spotkaniami. I tutaj liczba mnoga, a więc tylko jedna opcja, końcówka ami, spotkaniami. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film był dla Was bardzo pomocny. Jeśli tak, bardzo, bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, komentarzy. Jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!